Jesteśmy właśnie w TP Trading Post, a to oznacza, że właśnie wjeżdżamy do naszego przedostatniego stanu na drodze 66. Witamy z Arizony. Dzisiaj jedziemy do Petrified Forest, a widzę, że skamieniałe drzewa są już tutaj. Arizona. Zdecydowanie jeden z naszych ulubionych stanów zaraz obok Utah. Witamy wszystkich z Nowego Parku Narodowego. Dzisiaj skamieniały las, a przy okazji pomalowana pustynia. No i oczywiście wszystko na naszą kartę za $80. Także warto kupić w poszukiwaniu magnesu. Co dzisiaj będziemy oglądać w Petrified Forest National Park? Najpierw pojedziemy i zobaczymy Painted Desert Overlooks, a później przejedziemy z jednej strony parku na drugą i zrobimy krótkiego hajka do Blue Mesa, który jest podobno absolute must see. Z Blue Mesy potem pojedziemy zobaczyć Jasper Forest i zrobimy kolejnego hajka na Crystal Forest. I taki jest plan. Sounds like a good plan. Jesteśmy właśnie na T-Bonnie Point, gdzie możemy podziwiać piękną, pomalowaną pustynię. Jest to pierwszy punkt na trasie w Petrified Forest. Jesteśmy właśnie na kolejnym overlooku, który się nazywa Tava Point. Jest trochę inny, ma trochę białych skał, ale ciągle piękny. To, co można tu zrobić, to pierwszy trek, który ma 0,8 mili i prowadzi do następnego overlooku. Jesteśmy właśnie na Lazy Point, który został nazwany na cześć kongresmena z Iowa, który optował za tym, aby chronić tę część ziemi i zrobić z niej park narodowy. W 1911 roku nastąpiła ekspansja wielkości Parku Narodowego i w głównej mierze ta ekspansja dotyczyła właśnie skamieniałego lasu. Później w 1931-1932 kolejne części zostały przyłączone, a ostatnia część w 2004 roku. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jest to super i mogłabym tu mieszkać z takim widokiem. Petrified National Forest został parkiem narodowym w 1962 roku, pomimo tego, że od 1906 roku jest już terenem chronionym. Ma 900 km², niecałe 895, i żeby sobie uzmysłowić, jaki to jest wielki park narodowy, pomimo że nie jest on nawet blisko największego parku narodowego Stanów Zjednoczonych. 900 km² to więcej niż Tatry razem wzięte słowackie i
polskie. Jeżeli chodzi o wysokość tego parku narodowego, bo tutaj za mną widać piękną pustynię, piękne bezdroża i w ogóle żadnych gór, jesteśmy na wysokości 1600 metrów. Jest to wyżej niż Morskie Oko, jest to wyżej niż Czarny Staw nad Morskim Okiem, także wysokość tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Tutaj też można podziwiać petroglify. Niestety one są widoczne właśnie przez te lornetki. Tak, samemu to raczej człowiek ich nie dostrzeże, chociaż one naprawdę tam są. Staramy się zrobić jakieś zbliżenie może i rzeczywiście na tym kamieniu będzie je widać. Gdzie idziemy teraz? Idziemy na szlak, który się nazywa Brugmesa. Ma 1,6 km, 1 milę. No to idziemy zobaczyć. A w dolince leży skamieniałe drzewo, całe jakby pocięte piłą. Spójrzcie, jak widać tutaj różnicę kolorów na tych skałach. Niesamowite. Brugmesa. Kilometr 600, dokładnie 1 mila. Naprawdę warto tu przyjść. Przepięknie. Hajk super, ale pod górę trochę ciężko. Chyba jednak muszę zacząć na siłownię. Dzień dobry. Dzień dobry. Hajk piękny, jak Ci się podobał? Bardzo mi się podobał. Nie też, ale nas wywiało. Idziemy teraz do Crystal Forest, żeby zobaczyć skamieniałe drzewo. Wszędzie skamieniałe drzewo. Petryfikacja takiego drzewa trwa od 5 do 10 tysięcy lat. Jak kamień, aż trudno umieszczać drzewo. Takie zwierzęta tutaj mieszkały przez setki lat. Einstein też tu bywał.
Petrified Forest National Park. Park, który powstał bardzo dawno temu, bo stał się monumentem już w 1906 roku, a w 1962 został oficjalnie parkiem. Park, który również bardzo się rozrósł. Zaczął od dosyć małego terytorium, a finalnie ma ponad 900 km², także więcej niż polskie i słowackie Tatry razem wzięte. Park leży na wysokości 1600 metrów, także również dosyć wysoko, ale nie odczuwaliśmy jakiejś wysokości specjalnie. Jeżeli chodzi o sam park, to składa się z dwóch części. Z części, która jest dedykowana specjalnie skamieniałym drzewom, a także z części, która się nazywa Painted Desert, czyli pustynia, skały, które mają różne kolory. Jeżeli chodzi o tą część z drzewami, no to na pewno same drzewa zrobiły na nas dość duże wrażenie. Fajnie zobaczyć, jak drewno kamienieje i rzeczywiście po tylu tysiącach lat nadal wygląda jak drewno, jak drzewo, ale jak się tego dotknie, to czuć, że to po prostu jest kamień. Fajnie, że bardzo dużo tych drzew leży mniej więcej w całości, więc widać te korzenie, czy te pnie, które są poprzecinane, jakby były poprzecinane piłą łańcuchową, a też dowiedzieliśmy się, że to też był naturalny proces, który w tym miejscu zachodził, także na pewno bardzo fajnie to będziemy wspominać. To jest niesamowite, jak te drzewa są równiutko przycięte. Wygląda, jakby ktoś po prostu piłą mechaniczną je przeciął, a to wszystko stworzyło natura. Ja się do tej pory nie mogę zdecydować, którą część parku wolałam bardziej, czy tą pustynię, kolorową pustynię, czy ten Petrified Wood. Wszystko było piękne i warte zobaczenia, a zwłaszcza mi się podobał ten nasz spacer przy Blue Mesa. Pięknie było. Tak, mi się wydaje, że bardziej mi się podobało jednak Painted Desert. Zrobiło na mnie po prostu dużo większe wrażenie, bo te skały były naprawdę ogromne i naprawdę mieniły się różnymi kolorami. Blue Mesa na pewno była highlightem, ale wszystkie te viewpointy były całkiem fajne, także warto na nie zajechać. To, co też jest charakterystyczne, to, że zwiedziliśmy ten park w pół dnia i wydaje mi się, że takie pół dnia, może trochę więcej rzeczywiście wystarcza, żeby ten park naprawdę poznać. Także nie trzeba sobie bukować kilku dni na ten park, tylko pół dnia czy jeden dzień, może żeby też się nie śpieszyć, w zupełności wystarczy. Tak. I co dalej nam towarzyszy, jest wiatr. Bardzo tam wiało. Ciężko było iść, naprawdę. Ja się nie spodziewałam znowu takiego wiatru. Coś nas ten wiatr goni. Znaczy ja w ogóle nie wiem, co się dzieje w tych stanach tutaj południowych, bo naprawdę jak nie wieje, to jest sukces, a jak wieje, to wieje tak, że chce łeb urwać. I dzisiaj bardzo ciężko było robić jakiekolwiek zdjęcia, jakiekolwiek filmy, bo tak wiał wiatr, że myślałem, że mi mikrofon zaraz odpadnie od aparatu. No też nie ukrywajmy, ale te sprzęty są dość delikatne. Niestety wiatr niesie ze sobą bardzo dużo piasku, pyłu, więc aparat czy telefon najlepiej nie wyglądały, jak wróciliśmy do samochodu. Ale jest jeszcze jeden fajny walk poza Blue Mesa. Blue Mesa na pewno bardzo fajny, 1-milowy, 1,6 km, także nikt się nie zmęczy za mocno, a warto zobaczyć. A jest jeszcze drugi, też taki loop, gdzie można chodzić wśród skamieniałych drzew. I on na pewno robi też bardzo fajne wrażenie, bo wcześniej te viewpointy na skamieniałe drzewa
charakteryzowały się tym, że te drzewa widzieliśmy z dalszej odległości, co nie robiło tak dużego wrażenia. A jak chodziliśmy pomiędzy tymi drzewami, to rzeczywiście wrażenie było bardzo fajne. Tak. I te wszystkie mieniące się kolory tych minerałów w tych skamieniałościach, no, piękne. Piękne.